Do or do not. There is no try. Hello there! Z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję zestawu 75360 Jedi Starfighter Jody. Na pudełku oczywiście mamy zaprezentowany nasz statek. Są klasyczne informacje, czyli numer, kwalifikacja wiekowa oraz nazwa. Jest też logo LEGO Star Wars oraz klon z 332. Ten klon akurat zawsze jest na zestawach z wojen klonów. Są też zaprezentowane minifigurki. Do or do not. There is no try. Z drugiej strony pudełka również mamy nasz statek, tylko że od tyłu. Poza tym są też pokazane funkcje bawialne. Dobra, w środku mamy woreczki. 1, 2 i 3. Tutaj macie jeszcze naklejki, na szczęście nie ma ich za dużo. Tak się prezentuje instrukcja. Tradycyjnie mamy brzydki render na okładce, poza tym mamy też kod. Jeśli ktoś chce 20 punktów, to można sobie zeskanować, tylko jak koniecznie napiszę w komentarzu. Tutaj macie jeszcze pierwszą stronę instrukcji, mamy tutaj pokazane, co znajduje się w danych woreczkach. Tak jak zwykle, pod koniec instrukcji mamy zestawy na tą falę. Jest oczywiście statek, któremu teraz się przyglądamy, oraz 2 battle packi. Po drugiej stronie mamy te mechy. Tak, te, które są mech. Recenzję tego Boby Fetta macie na kanale, link w prawym górnym rogu. Na szczęście, z tyłu okładki jest i on, robocik Robercik. Wielki Mistrz Yoda, czyli 900-letni Jedi, który pojawia się w oryginalnej trylogii oraz w trylogii prequeli. Ta konkretna figurka Jody przedstawia go w wersji z prequeli. Jako broń dostaje on klasyczny miecz świetlny. Warto zauważyć, że jest on zrobiony jakby w tym nowszym stylu, czyli to jego ostrze jest takie bardziej matowe. Oczywiście minifigurka dostaje krótkie nóżki, szkoda jednak, że nie dostajemy tutaj np. dual moldu z jego zielonymi stopami. Tors są to oczywiście jego takie charakterystyczne szaty, z tyłu mamy też nadrukowany kaptur. The chosen one the boy may be. Nevertheless. Najważniejszym, no ale nie jakoś strasznie unikatowym elementem jest główka. Nie ukrywam, że jest ona całkiem dobrze zrobiona, przypomina to, co dostawaliśmy w filmach. Ma on też całkiem fajnie z tyłu nadrukowane włosy. Tą samą wersję Jody w LEGO dostajemy od około 10 lat. W tym pojawiła się również w poprzedniej wersji statku Jody. Jak już jesteśmy przy wersjach tej postaci, to pokażę wam też jej pozostałe wersje. Jest taka klasyczna z 2002 roku. Posiadam też taką z wojen klonów. Tam były w sumie dwie wersje, jedna była z nadrukowanymi plecami, a druga bez, no ale ogólnie to były podobne minifigurki. Napiszcie w komentarzu, która najbardziej wam się podoba, mi mimo wszystko ta najnowsza. Niektórzy mogą się przyczepić, że ta najstarsza reprezentuje Jodę z oryginalnej trylogii, no bo rzeczywiście tak patrząc na nadruki na torsie, no bo to tak by było, no ale ta minifigurka pojawiła się w zestawie z prequeli, konkretnie w pojedynku z hrabią Dooku, więc możemy go uznać za Jodę z prequeli. Grave danger I fear in his training. Poza Jodą w zestawie dostajemy kultową postać droida R2-D2. Nie dostajemy tutaj klasycznej wersji tej minifigurki, ponieważ dostaje on tutaj nadruki na plecach. Tak jak powiedziałem, w przeciwieństwie do poprzednich wersji ma nadruki na plecach, są oczywiście one też z przodu torsu, ale to akurat żadna nowość. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości LEGO wprowadzi nam do tej minifigurki nadruki na nóżkach, wtedy myślę, że byłaby już idealna. Poza tym główka zostaje bez zmian, ale myślę, że tu nie będę się czepiał, bo ona jest całkiem dobrze odwzorowana. Tak się prezentuje złożony statek. Jak widzicie, umieściłem go na takiej prowizorycznej podstawce, żeby lepiej wam go zaprezentować. Co ciekawe, nasz statek posiada aż 4 skrzydła. Pozwólcie, że omówię tylko jedno z nich, no bo są one praktycznie identyczne. Są oczywiście tutaj te zielone malowania, są one całkiem spoko wytajlowane.
Tutaj mamy też całkiem fajną naklejkę takiego oto symbolu. Niestety nie jestem pewien, co ma reprezentować ten symbol, więc jeśli ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Widzieliście skrzydła w pozycji złożonej, to kiedy nasz statek jest w locie lub w walce, mogą być też w pozycji rozłożonej. W takim ustawieniu przypomina mi to trochę myśliwce TIE Interceptor. Następnie mamy kokpit naszego statku, on również akurat przypomina to od TIE'ów, dlatego tak mi się to skojarzyło. Tak czy siak od boku mamy taką całkiem fajną naklejkę z logiem Republiki. Tutaj jeszcze rzut oka od przodu, jest tutaj całkiem fajnie zrobiony element szyby. Warto zauważyć, że jest on całkiem dobrze nadrukowany. A tak się prezentuje kokpit otwarty. Jak widzicie, w środku mamy trochę miejsca dla naszej minifigurki. Jednak jak widzicie, ciężko byłoby ją tam włożyć, więc możemy jeszcze sobie odchylić ten oto element. Tutaj jeszcze widzicie naklejkę z górnej części kokpitu. Poza tym z tyłu statku mamy takie oto dwa małe silniczki oraz uchwyt na miecz naszego mistrza Jody. No z jednej strony to bez sensu, że tak po prostu w próżni jest sobie włączony miecz świetlny, no ale z drugiej fajnie, że autor tego zestawu pomyślał o umieszczeniu tego akcesorium. Mamy też miejsce na naszego droida astromechanicznego i możemy go sobie tutaj wstawić. Jeśli podoba wam się ten statek Jody, to możecie zobaczyć też jego gorszą wersję. Nie mówię o tej poprzedniej, a mówię o tej mikro z gazetki. Przegląd tej gazetki u mnie na kanale, link w prawym górnym rogu. Do or do not. There is no try. Podsumowując, jeśli ktoś zwrócił uwagę na miniaturkę, to napisałem, że jest to idealny pomysł na prezent. Jeśli ktoś szuka prezentu na Mikołaja, no to myślę, że to jest bardzo dobry kandydat. A dlaczego? Ponieważ w zestawie dostajemy dwie minifigurki, oczywiście kultowego Jody i Arturitu, poza tym też całkiem fajną konstrukcję, ale przede wszystkim cena. Katalogowa to tak naprawdę ostra przesada, ponieważ aż 150 zł, ale na szczęście istnieje coś takiego jak OLX, gdzie możemy znaleźć ten zestaw w okolicach 80 zł. To już na tyle w dzisiejszym odcinku, napiszcie co wy uważacie o tym zestawie, a ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.